Plecionki z korzeni wykonywano najczęściej tam, gdzie nie było w pobliżu rzeki i rosnącej nad nią wikliny. Do wyplatania używano korzeni drzew iglastych, sosny i świerka. Na Kaszubach za najlepszy surowiec uchodziły korzenie świerkowe, mocniejsze i bardziej elastyczne od sosnowych. Korzenie pozyskiwano wiosną i latem, chociaż można też było ciągnąć je późną jesienią. Żeby nie zaszkodzić drzewu, ciągnięto korzeń tylko do pewnej odległości od pnia, około 2 metrów. Wyciągnięty korzeń, który czasem potrafił mieć kilka metrów, a nawet do 10, dzielono na krótsze, około 1,5 metrowe kawałki, bo taka długość surowca jest wygodna do plecenia. Wyciągnięty korzeń powinien leżeć na wolnym powietrzu, zimą zaś przechowywano go w piwnicy. Jednak jak mówił Albert Speiser z Motarzyna, który nauczył się wyplatania od dziadka, dłużej jak do marca nie można przechowywać korzenia, bo wysychają soki i korzeń łamie się w obróbce. Korzeń po okorowaniu należało podzielić na pasma, co nazywano darciem korzenia. Darcie należało zacząć od nacięcia nożykiem jego końca, żeby później móc iść za wyczuciem ręki, dzieląc korzeń na połówki, a potem na ćwiartki, które darło się dalej na jeszcze cieńsze pasma. Wszystkie pasma darto w tym samym kierunku, uzyskując ich z jednego korzenia nawet kilkadziesiąt. Przed rozpoczęciem wyplatania pasma zwijano i zanurzano w wodzie, żeby były bardziej giętkie.
Przy wyplataniu, poza nożykiem, potrzebne było szydełko. Narzędzie, które służyło do rozsuwania ciasnego splotu roboty, umożliwiając przeciągnięcie cienkiego pasma i utworzenie kolejnego ściegu w przeplocie. Szydełko można było zrobić z zaostrzonego drewnianego kołka albo też z grubego stalowego gwoździa. Plecionka powstawała z cienkiego, zwijanego spiralnie korzonka, który tworzył konstrukcyjną podstawę, oraz spajających go pasm, których gęsty przeplot utrzymywał konstrukcję. Pasma do przeplatania zacinano na ukos, aby zaostrzona końcówka łatwiej przechodziła przez szczelinę w splocie, otwartą za pomocą szydełka.
Przed II wojną światową na Kaszubach wyplatano z korzenia tylko na własny użytek, bo nikt by przecież tego nie kupił. Naczynia z korzenia były lekkie i nie tłukły się, więc miały wiele funkcji. Plecionymi garnuszkami odmierzano produkty przy sprzedaży na targu, do plecionych z korzenia dzbanków zbierano jagody w lesie, a koszy z korzenia używano do przechowywania produktów, które muszą mieć przewiew. Jednak po wojnie przez wiele lat nikt już plecionek z korzenia nie robił, bo można było kupić blaszane garnuszki czy emaliowane dzbanki, które też były dość lekkie, nie tłukły się, a nadawały także do płynów. Na początku lat 70. XX wieku znaleźli się jednak tacy, którzy jak Albert Speiser z Motarzyna wrócili do wyplatania z korzenia za namową cepeli. Wyroby dla cepeli, płaskie koszyczki, miski, tacki, a także dzbanki i wazony oraz większe kosze z jednym lub dwoma kapłonkami musiały trzymać się wymiarów określonych we wzorze, więc do zestawu narzędzi używanych przy wyplataniu doszła calówka, czyli miarka.